Policja zatrzymała mnie w Toruniu z powodu odmowy legitymowania przy okazji wizyty w okolicach PGE Toruń, gdzie filmowałem tenże właśnie obiekt. Owo filmowanie nie spodobało się samozwańczemu władcy widoków i miejskich chodników, prezesowi PGE Toruń panu Robertowi Kowalskiemu, który wezwał policję, a ta nie miała zamiaru odpuścić i żądała podania danych, grożąc siłowym doprowadzeniem mnie do jednostki policji. Odmówiłem, więc zatrzymano mnie i wylądowałem na komisariacie, po czym złożyłem do sądu zażalenie na zatrzymanie, a kilka dni temu sąd wydał decyzję w tej sprawie i dzisiaj ją poznacie. Usłyszycie też, co tuż po zatrzymaniu miał do powiedzenia dowodzący tymi czynnościami policjant. To trzecia część zmagań w Toruniu, dwie poprzednie są podlinkowane w opisie pod filmem i w przypiętym komentarzu. Może pan nie robić tych zdjęć? Mógłbym nie robić, tak. Proszę tego nie robić, bo wezwę policję. A pan jest kim, przepraszam? Prezesem tej spółki. Także proszę, żeby pan natychmiast się oddalił z tym. Proszę pana, czy ja tu łamię prawo? Fotografuje pan infrastrukturę Zadałem panu krytyczną. pytanie. Czy zadałem panu... Mnie tak. Dlaczego pan łże? Dlaczego pan kłamie? To jest, mamy zlot świętych krów? Pan też nie zna przepisów o ruchu drogowym? Z uwagi na podjęcie interwencji wobec pana osoby, na podstawie artykułu 15 ustęp 1 punkt 1 ustawy o policji, legitymujemy sobie pana. Jeżeli nie uda mi się ustalić pana danych osobowych, na podstawie artykułu 45 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia zatrzymam pana i doprowadzę do najbliższej mojej jednostki, Komisariat Policji Toruń Rubinkowo, celem ustalenia pana danych osobowych. Proszę pana, Rozumie pan? Więc wzywam pana do okazania mi dowodu osobistego bądź podania danych osobowych z wypowiedzi ustnej. daję panu ostatnią szansę wycofania się z tego. Dobrze, Zaczeka pan, ale pan mi nie będzie tutaj wydawał poleceń, ani jak nie będę panu nie dawał będziemy szansy? się wycofywać. Nie? Dobrze, proszę pana. Niech pan mi powie tylko, jakie popełniam przestępstwo lub Rozumiem, wykroczenie. że nie, tak? Ja nie będę tutaj z panem Ja panu nie dyskutował, będę wszystko nic powiedziałem. potwierdzał, Ja ani już nie, panu nie, wszystko powiedziałem. nie będę panu nic Czyli nie potwierdzał. wylegitymuje się nam pan, tak? Ja nie wiem, ma pan problemy z rozumieniem? Dobrze. Czegokolwiek? Informuję pana, że będzie pan teraz zatrzymany i doprowadzony do jednostki celem ustalenia danych. Proszę pana, to nie jest Tylko wie pan, przyjeżdżamy na interwencję, normalna interwencja, prosimy pana tylko o dowód To nie jest osobisty. normalna interwencja. No nie jest, no pan sam ją spowodował, no. Nie, proszę pana, ja wykonywałem legalne czynności, a pan mnie zabiera na komisariat. Ja bym poprosił, jeżeli jest to możliwe, w momencie, kiedy pan już tam zakończy, żeby porozmawiać albo z pana przełożonym, albo z jakimś dyżurnym, kimś, kto w tej chwili tutaj jest, nie wiem, czy nad panem, czy jak to nazwać, żeby pana nie urazić, ponieważ ja chciałbym się dowiedzieć, dlaczego wobec mnie podjęto próbę legitymowania, jeżeli ja nie łamałem prawa, na chodniku będąc, filmując legalnie, poza terenem obiektu, w miejscu, w którym się spotkaliśmy, bo ja do tej pory nie usłyszałem, dlaczego ja miałem podać... Dobrze, jeżeli pan takie życzenie, to postaram się, żeby pan taką rozmowę podjąć, dobrze? Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Aspirant Wyżykowski, dyżurny, Komisariat Toruń Rubinkowo. Witam pana. Mam pytanko, czy wie pan, dlaczego pan się tutaj znalazł? Nie mam zielonego pojęcia. Czy może pan się przedstawić, wylegitymować? Dlaczego miałbym to zrobić? Już panu tłumaczę. Podstawą faktyczną interwencji policjantów jest to, że pan się znalazł w obrębie infrastruktury krytycznej. To jest nieprawda. Ale pan pozwoli, że ja skończę, bo jak skończę, to będzie mógł się pan do tego odnieść. Pan ma Dobrze, swoje to- zdanie na ten temat, ja mam. Tak się umawiamy. My jako policja realizujemy pewne zadania i w ramach tej, że tak powiem, infrastruktury krytycznej jest ten obiekt, wokół którego pan się znajdował. W związku z tym interwencja policjantów polega na tym, że identyfikujemy osoby, które wokół tego budynku się znajdują i co robią. I są to nasze ustawowe obowiązki. W związku z tym policjanci podjęli interwencję względem pana, ponieważ znajduje się pan wokół tego budynku, ma pan kamerę na gripa. Chcielibyśmy wiedzieć, kim pan jest i dlaczego pan nagrywa i co pan nagrywa. A proszę pana, Taki obowiązek, proszę pana, na nas ciąży. I teraz pan pozwoli, że skończę. Dobrze. Przyjechał pan tutaj dlatego, ponieważ nie chciał pan się wylegitymować. Jest to wykroczenie z artykułu 65 i taki obowiązek niestety ciąży na każdym obywatelu, względem którego interwencję podejmuje patrol policji. To wykroczenie już zaistniało, w związku z tym znalazł się pan na komisariacie, a jeżeli w dalszym ciągu nie będzie pan chciał tej swojej tożsamości oddanić, to niestety mamy też możliwość pana zatrzymać. I tego byśmy chcieli uniknąć. Uważam, że sytuacja jest groteskowa i nawet nie wymagała tego, żeby pan tutaj do nas przybył, ale skoro pan taką decyzję podjął swoim postępowaniem, to się pan tutaj zna. Mogę teraz ja coś powiedzieć? Mam prawo do Tak, wypowiedzenia się? oczywiście. Proszę pana,
Który przepis mówi o tym, że osoba, która chodzi po chodniku w miejscu poza obiektem, która robi coś legalnego, który przepis mówi o tym, że ja mam obowiązek, a pan ma prawo do legitymowania osoby, która nie łamie prawa i nie jest podejrzana o łamanie prawa. Pozwoli pan, że ja skończę, jeżeli mogę. Ponieważ artykuł 14 mówi wyraźnie ustawy o policji, w jakich sytuacjach pan może legitymować. Mówimy o podejrzeniu przestępstwa lub wykroczenia, podejrzeniu osoby bycie poszukiwaną, podejrzeniu osoby bycie poszukiwaną do ochraniania przez policję i to są te rzeczy. Która z tych rzeczy zaszła? Żaden inny przepis nie mówi nic o tym, że w okolicach, gdzieś koło obiektu infrastruktury krytycznej, osoba, która legalnie filmuje, osoba, która chodzi na chodniku, może być przez policję legitymowana, skoro nie ma podejrzenia o te rzeczy, o których mówiłem. Dlatego się pana pytam, który przepis pozwala panu na legitymowanie? Bo ja nie odnajduję w ustawie o policji, a mam doświadczenie w tej sprawie. Taka sytuacja miała w Gdyni przy ciepłowni. Prokuratura natychmiast wszczęła postępowanie przeciwko panu policjantowi, mimo że został ukarany dyscyplinarnie za to, że mnie wylegitymował przy ciepłowni, ponieważ nie łamałem prawa i nie było podstaw do legitymowania. Ja mam to doświadczenie, dlatego pana pytam i ja wiem z góry, że pan nie poda mi takiego przepisu, bo takiego przepisu nie ma. 14 ustaw o policji. Który punkt, które zdanie mniej więcej, nie musi pan cytować, tylko czy byłem podejrzany? Byłem podejrzany? Ale proszę pana, to nie jest podstawówka, żeby pan mnie odpytywał jako... Ja pana grzecznie pytam. Nie, pan posłucha. Ja panu podaję artykuł, pan ten artykuł też zna i teraz jest kwestia tylko subiektywnej oceny tego artykułu. Pan uważa, że nie ma podstawy, ja tą podstawę widzę, bo na podstawie tego artykułu działamy. I teraz pan mi posłucha, pozwól skończyć. My wykonujemy swoje czynności, a pan jeżeli w Gdańsku, że tak powiem, czy w Gdyni podejmował jakieś tam skargowe sprawy, ma pan oczywiście do tego prawo i nasza prokuratura zbada, kto z nas ma rację i jeżeli przyzna panu rację, na pewno ja będę miał postępowanie i koledzy. Ja nie będę miał je na pewno, bo ja w tym momencie dochodzę tą interwencją, jestem dyżurnym. Ale to nie zmienia stanu rzeczy, proszę pana, że wydarzy się to, co dalej ma się wydarzyć. Czyli ja oczekuję, że pan się wylegitymuje. Jeśli pan tego nie uczyni, mam obowiązek pana zatrzymać. To nie jest moje prawo, czy życzenie, czy jakaś, że tak powiem, nie wiem, dobra wola, tylko mam takie obowiązki. Rozumie mnie pan? Rozumiem to, co pan do mnie Kolejna sprawa, która mnie też interesuje, czy kamera jest nadal włączona? jest. Bardzo dobrze. My tą kamerę będziemy też musieli, że tak powiem, jeżeli będzie taka konieczność, zatrzymać, albo chcielibyśmy poznać jej zawartość. A wytłumaczę... Z jakiego powodu? Już panu tłumaczę z jakiego powodu. Mieliśmy teraz w kraju kilka takich sytuacji, nie wiem czy pan o nich słyszał. Słyszałem. Czy w związku z tym wie pan o tym, że mamy my jako policja podniesione, że tak powiem, tutaj poziom gotowości w pewnych sprawach? I dlatego infrastruktura krytyczna, która, że tak powiem, jest ujęta przez naszych, że tak powiem, tutaj nadzorujących w ramach nadzorowania i w ramach tej, że tak powiem, infrastruktury, że powiem, którego pan się znajdował, to my mamy obowiązek ewidencjonować osoby, które wokół tego obiektu się znajdują, co robią i co nagrywają. Jeśli pan nagrywał sobie tam coś, powiedzmy, nie wiem, w ramach własnego hobby i faktycznie tak będzie na tej kamerze, to nie ma problemu, ale my mamy obowiązek wiedzieć, co jest nagrywane, czemu ma to służyć, czy faktycznie zgadza się to z tym, co pan deklaruje, czy jest inaczej. Nikt tutaj nie robi, proszę pana, nic przeciwko panu, tylko po prostu Oczywiście, że wypełniamy pan swoje obowiązki. Ale pan ma prawo to we własny sposób oceniać. Jeżeli pan uważa, że to jest atakowana osoba, to oczywiście ma pan prawo się skarżyć, składać skargi, odwoływać się i tak dalej. Nikt tego prawa panu nie odbiera. Ja tylko panu tłumaczę, a wie pan dlaczego? Bo liczyłem na to, że jeżeli pan to zrozumie, to my po prostu sprawdzimy, co jest na kamerze, że są nagrane kominy, że pan nagrywa ptaki, jest pan, nie wiem, ornitologiem, albo się pan prywatnie tym interesuje, wylegitymuje się pan i jest wykroczenie i pan wychodzi. Natomiast jeżeli pan chce to ciągnąć w tym kierunku, że oczekuje ode mnie wyjaśnień, deklaracji, nie wiem, interpretacji punktów, podpunktów ustawy o policji, to tego nie będzie, proszę. Wie pan co? To się nie wydarzy. Ja rozumiem, proszę pana, ale to jest moment, w To którym się nie ja wydarzy. dopytuję o jakiś szczegół, a pan ucieka od tej odpowiedzi. Ja nie mówię, żeby pan cytował Ale cokolwiek. ja nie będę panu... Ja tylko chciałem usłyszeć jedną rzecz. Artykuł O co 14 jestem ustawy. podejrzany? Proszę pana, już panu tłumaczyłem. Znajdował się pan w obrębie Legalny. krytycznej. Legalnie. Legalnie. Miał pan być przez policjantów wylegitymowany, ponieważ ta infrastruktura w tej chwili jest w naszym takim szczególnym zainteresowaniu.
jak te osoby w stosunku w okolicach gmin przebywają i co robią. Nie chciał Pan podać danych personalnych, jest to artykuł 65 Kodeksu Wykroczeń. Pan rozumie, że on jest zrębowym, niezupełnym artykułem? Czy pan nie ma o tym Ale żadnych proszę Pana, nie będziemy rozmawiać o artykułach. Nie. Co Pan o nich uważa, bo ja ich nie tworzyłem. Pan sam, dobra. Ja, Myślę, że ja tworzyłem artykuły. Okej, ja proszę pana na Jak pewno ma Pan nie mam... uwagi, co do tych artykułów, to niech Pan swoje uwagi kieruje do ustawy. Ale proszę pana, ja panu tu cytuję to, co sędzia w tej sprawie mówi, że Ale artykuł... nie interesują Pana nie interesuje sędzia. Nie Aha, interesuje. no dobra. Przerażające to, co pan mówi. Żaden z tych alarmów podniesionych nie daje prawa do legitymowania osób, które nie są podejrzane. To jest Pana zdanie, moje Tak, moje zdanie. To Ale nie jest... życzył się przecież teraz o to słyszeć. Jeżeli będzie Pan miał życzenie, to oczywiście wie Pan co robić. Jeżeli Pan skargę wnosi, może Pan także wnieść. Tutaj nie ma problemu. Moment, w którym ja pytam o przepis dokładnie, który, co jest, o co, a pan mówi, że jest podniesiony alarm. Ustawa o policji nie daje panu możliwości legitymowania osób, jeżeli pan nie podejrzewa o przestępstwo, wykroczenie. Pozwoli pan 10 sekund i kończę i może pan mówić co chce. I jeżeli nie jestem podejrzany o przestępstwo, wykroczenie lub nie popełniam, nie jestem takiego świadkiem i tak dalej. Nic Wykroczenie już takiego. popełnił. Ale to jest w drugim rzędzie, bo pan mówi, że ja popełniam, jeżeli nie podaję danych, ale ja tam jest w artykule 65, drogi panie, kto wbrew obowiązkowi nie podaje danych, co powoduje, że ten artykuł jest zrębowym, Ale niezupełny jeżeli- i obowiązek mam tylko wtedy, kiedy zachodzą przesłanki, a ja legalnie sobie coś robiłem, panowie mnie zabraliście z ulicy, bo robiłem coś legalnie. Proszę Pana, to... No, no tak, to nie jest śmieszne, bo dla nas to nie jest przesłanką śmieszne. było, że Pan nagrywa taki obiekt. Bo mogę, lubię i chcę, a Dobrze. pan jest stróżem prawa i nie może pan nic ode mnie chcieć. Już Pan wzbudził nasze podejrzenie i to jest podstawa, żeby... Podejrzenie wzbudziłem legalną czynnością? Proszę Pana, jak ktoś legalnie jedzie samochodem, wzbudzi podejrzenie policjanta, że może być przestępstwo. Ale na jakiej podstawie? To przecież na przykład ma pan... Przypomina na przykład osobę poszukiwaną. Ale nikt mi takiego nie powiedział nic. Ja żadnej osoby... Dobrze. Ale proszę Pana... Teraz pan... No dobrze, ale nikt pan nie powiedział, że ja przypominam Proszę osobę Pana, poszukiwaną. jeszcze, że tak powiem, mam pytanie. Obalony został Pana Czy argument. będziemy mogli się zapoznać z zapisem? W jaki sposób chciałbym pan to zobaczyć? Chciałem zobaczyć, co Pan nagrywa. Czy Pan nagrywa to, o czym Pan mówi, czyli Pan chciał zobaczyć, nie wiem, jakieś ptactwo, które gdzieś tam na tym budynku jest, czy w jakikolwiek inny sposób to nagrywa, czy Pan nagrywa zupełnie Proszę pana, ja już kolegom powiedziałem i koledzy na pewno potwierdzą, że złapałem wszystko to, co kamera widzi, ponieważ ja panu mówię. Załóżmy, że nagrałem absolutnie wszystko, co widać z tego chodnika. Zrobiłem to, jeszcze raz panu powtarzam, bo prawo mi tego nie zabrania. Zgadza się. To jest brak mi słów na to, żeby podjąć decyzję o w ogóle przeglądaniu zawartości rzeczy kogoś, kto no, po prostu nie złamał prawa. Posłuchajcie, od Pana 38 protokół zatrzymania, bo Pana tutaj przywieźliśmy, więc należy go zrobić. Jeżeli jeden z Was przejrzy, zapoznać się, zrobić szczegółową notatkę, co Pan nagrywał, Pana zwalnia. A dalej już będą oceniały inne osoby te nasze działania. Dobrze, także my tu nie jesteśmy sędziami w swojej sprawie. Mamy obowiązek reagować. Powodem, dlaczego Pan tutaj przyjechał, jest artykuł 65. Z tego artykułu robimy protokół zatrzymania. Masz tutaj protokół? Tak, Wymówił protokół, bo jest taki protokół, trzeba podejść do tego szczegółowca po pouczenia od Pana 38. Jeżeli się zapoznamy z zapisem monitoringu, to Panu oddajemy kamerę. Jeżeli nie będzie możliwe, to mamy ją też prawo zatrzymać. Dlaczego pan chce zatrzymać? Ale ja nie chcę zatrzymać. Proszę Dobrze, a Pana, dlaczego pan mówi, że pan zatrzyma? czy widzi pan, że siedzę z Panem normalnie jak człowiek, oglądam i chcę Panu oddać. Ale I uważam, że w ogóle ta sytuacja cała w mojej ocenie jest niepotrzebna, bo gdyby Pan się wylegitymował, mógłby Pan się dalej cieszyć zwiedzaniem tego obiektu, spacerowaniem po ulicach. Przecież nikt nie robi tego przeciwko Panu. To pan tak mówi. Ale Ja panu na przepraszam. słowo nie wierzę. Wie pan dlaczego ja panu na słowo nie wierzę? musi mi Pan wierzyć, tylko ja się na przykład wie Ale ja tak jakby pan mi coś mówi, ja próbuję dokończyć zdanie, pan mi wchodzi w słowo. Jak pan, to jest naprawdę trudna rozmowa. To tak jak ja bym nie miał prawa odnieść się do tego, co pan mówi. De facto wszystkie pouczenia o tym mówią, że ja mam do tego prawa, proszę pana, Prawo do czego? do odniesienia się do tego, co pan mówi. Ale proszę Pana, a teraz się Pan nie musi odnosić i korzystać Ale z tego chcę. prawa, ale nie musi Pan, a powiem Panu dlaczego. Te rzeczy, które się w tym momencie dzieją, to są zwykłe czynności procesowe, gdzie jeszcze Pan
nie będzie się odnosił do swoich praw. Jeżeli popełni pan wykroczenie i będzie pan wyzwany, to będzie czas, kiedy pan będzie przesłuchany i będzie pan się swobodnie wypowiadał na temat całej tej sytuacji. Co się panu w niej podoba, nie podoba i jak według pana ona, że tak powiem, jest niedobra czy zła. Także nie ma sensu. Ja tylko po prostu w tym momencie tłumaczę panu, że pewne sytuacje w Polsce spowodowały, że mamy obowiązek podejmować czynności i w ten sposób działać. Pan się znalazł w dwuznacznej sytuacji, chociaż ja pana w tym momencie nie oceniam. Gdyby pan się tylko wylegitymował, pozwolił ten zapis, że tak powiem, przejrzeć, to mielibyśmy tak naprawdę sprawę załatwioną tam na ulicy. Niestety tak się nie stało. Przyjechał pan tutaj, w związku z powyższym mamy obowiązek zrobić protokół zatrzymania. Popełnił pan wykroczenie, w związku z tym będzie... Proszę pana, wie pan co? Ja panu coś powiem. Czy panu wtrącić Jeżeli, teraz? proszę pana, Jeżeli przesłuchany, to pan się wyprowadzuje się. A na koniec pana, że tak powiem, oświadczenie, jak również tutaj nasze materiały oceni sąd. Wie pan co? To pan się teraz zrobił sędzią, bo pan już powiedział, że ja popełniłem wykroczenie. Tak. Czy to jest pana rola do powiedzenia mi, że popełniłem wykroczenie? Czy jestem może w tej chwili podejrzany o popełnienie wykroczenia? Wie pan mi, no to dlaczego pan powiedział do mnie, że popełniłem wykroczenie? Fatalne przejęzyczenie. Potocznie tak mówi. To jest właśnie wszystko, to jest to potoczne przejęzyczenie. Myślałem, że jest zakaz. A chce pan przeglądać zawartość? Ja Potoczne udostępniam. przejęzyczenie. Chce pan Proszę przeglądać pana, to jest taka zawartość? sama sytuacja, jak ktoś kradnie w sklepie i wiemy, że ukradł, a nie możemy o nim powiedzieć, że jest złodziejem, tylko jest podejrzany o kradzież. Panowie podjęli inną decyzję o zatrzymaniu mnie, bo nie chciałem podać dokumentów, ponieważ nie łamałem prawa, ani nie byłem podejrzany o łamanie prawa. Ale I ma jestem pan tu. obowiązek wylegitymować na żądanie funkcjonariusza. Proszę pana, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jestem podejrzany o łamanie prawa lub prawo łamie lub jestem świadkiem. W przypadku na żądanie funkcjonariusza ma pan obowiązek dokument. Pan mówi mi coś takiego, że jak panu się podoba dziewczyna na drodze i pan chce ją wylegitymować, to ona ma obowiązek? Panu powiedział, jeżeli pan się nie zgadza z podstawą tego legitymowania, pan ma prawo złożyć zażalenie, ale wylegitymować pan się musi. Jak to było, panie aspirancie, z tym twierdzeniem, że to jest taka sama sytuacja jak z tym, że wiemy, że ktoś ukradł, ale nie możemy powiedzieć, że jest złodziejem, tylko że jest podejrzany? I jak to leciało, panie policjancie, z tym, że na żądanie policjanta trzeba się zawsze wylegitymować? Dość tego pieprzenia, tych głupot, które od początku istnienia tego kanału wracają na ustach, zaznaczam, niektórych funkcjonariuszy. W tej sytuacji postanowiłem wykorzystać możliwość złożenia zażalenia na zatrzymanie, a takie przysługuje mi w ciągu 7 dni, jeżeli zatrzymania dokonano bez sądowej ingerencji. W zażaleniu ująłem takie rzeczy jak brak podania przyczyny legitymowania przez policjantów i to mimo wielokrotnych moich próśb. Jedyne co usłyszałem od policji przed zatrzymaniem to, że chcą mnie wylegitymować, bo jest interwencja. Policjanci w żaden sposób nie stwierdzili łamania prawa przeze mnie, nie było informacji o podejrzewaniu mnie o łamanie prawa, nikt nie twierdził, że jestem podobny do osoby poszukiwanej lub takiej, którą mają odnaleźć, by ją ochraniać. Nie wspomniano też o czymkolwiek innym z artykułu 14, a to właśnie okoliczności z artykułu 14 ustawy o policji muszą zajść i muszą być zakomunikowane, by funkcjonariusz mógł korzystać z prawa do legitymowania opisanego w artykule 15 tej samej ustawy. W zażaleniu wspomniałem, że w momencie, gdy kolejny raz odmówiłem podania danych, nie słysząc umocowanej w prawie przyczyny legitymowania, policjanci zaczęli mnie obwiniać o łamanie prawa z artykułu 65 KW, paragraf 2, wykazując się brakiem wiedzy o tym, że tego zrębowego, niezupełnego przepisu nie można używać w takiej sytuacji ze względu na jego treść, świadczącą o tym, że karze podlega tylko ten, kto wbrew obowiązkowi nie podaje danych policji, a przecież ja tego obowiązku wtedy nie miałem, zatem przepis mnie nie dotyczy. Dla nowych widzów polecam ten odcinek, do którego link wyświetla wam się teraz u góry ekranu, gdzie można by chyba powiedzieć z pomocą jednego z sędziów wyjaśniam, dlaczego artykuł 65 KW paragraf 2 nie jest żadną samoistną podstawą nakładającą obowiązek legitymowania się w sensie absolutnym. W zażaleniu wspomniałem, że policjanci mimo moich próśb wyjaśnienia tematu, zamiast rzetelnie podejść do przepisów prawa, nie mieli zamiaru czy też ochoty mnie w tej sprawie
wysłuchiwać. Dalej opisując sytuację zaznaczyłem, że na komisariacie rozmawiałem z dyżurnym, który także mimo moich usilnych próśb nie był w stanie mi wskazać, co konkretnie z artykułu 14 ja robiłem, by zasadnie żądać ode mnie legitymowania. Nadmieniłem o tym, że sądy zwracają uwagę na takie rzeczy i że taka informacja mi się należy, ale dyżurny w osobie aspiranta stwierdził, że jego sądy nie interesują i że nie będzie tu żadnego przepytywania z przepisów, a przecież ja prosiłem tylko o przyczynę legitymowania. Napisałem także, że zatrzymania nie dokonano tam, gdzie wskazywała policja, czyli przy ulicy Ceramicznej, a na krzyżówce ulicy Ukośnej z Zakątkiem. Wskazałem o braku części umundurowania i o tym, że gdy na to zwróciłem uwagę, to policjanci właściwie się oburzyli i stwierdzili, że nie jestem od tego, by im zwracać uwagę. Pod koniec napisałem, że policjanci, grożąc zatrzymaniem mojego sprzętu, właściwie zmusili mnie na komisariacie do odtworzenia i pokazania im tego, co nagrałem jedną z moich kamer. Pismo zakończyłem tym, że mimo niejednokrotnego zwrócenia uwagi na to, że chciałem, by się zajęto wykroczeniami drogowymi pana prezesa PGE, policjanci ostatecznie nie przyjęli ode mnie zgłoszenia zawiadamiającego o podejrzeniu popełnienia wykroczenia przez prezesa PGE i nie zrobili tego, mimo że komunikowałem im, że takie zgłoszenie chciałem złożyć. Do materiału załączyłem nagrania na pendrive'ie. Sąd na posiedzeniu rozpoznającym zażalenie stwierdził, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą interwencji przesłaną z komisariatu Rubinkowo, to jest raport historii działania, kserokopię notatników służbowych, protokół zatrzymania, protokół przesłuchania świadka Roberta Kowalskiego, prezesa PGE, ale sąd nie mógł się zapoznać z nagraniem przesłanym sądowi na nośniku pendrive, bo nie ma takiej możliwości, by odtworzyć cokolwiek na innym nośniku niż na płycie. Niemniej jednak sąd z urzędu podjął czynności i zapoznał się z nagraniem z interwencji umieszczonym w serwisie internetowym. No i za chwilę to, co dla wielu z Was najistotniejsze. W ankiecie, którą zrobiłem kilka dni temu, zdecydowana większość z Was uznała, że sąd uzna zatrzymanie za bezzasadne, a jak było w rzeczywistości, to właśnie teraz się dowiecie. Po rozpoznaniu zażalenia oraz po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, sąd postanowił na podstawie artykułu 246, paragrafy 3 i 4 KPK w związku z artykułem 47, paragraf 3 KPW uznać zatrzymanie za bezzasadne. Sąd zaznaczył, że z orzecznictwa Sądu Najwyższego już z 2011 roku wyraźnie wynika, że jeżeli funkcjonariusz żąda w ramach legitymowania podania danych osobowych, kiedy nie ma do tego podstawy prawnej, to obywatel może odmówić podania tych danych bez poniesienia konsekwencji prawnych. Sąd dalej stwierdził, że w rozważanym stanie faktycznym nie istniała podstawa prawna do podjęcia wobec pana czynności legitymowania, nie popełnił pan przestępstwa ani wykroczenia, nie zostały też spełnione wszystkie wymagania, o których mowa w artykułach 14 i 15 ustawy o policji, w związku z tym to zatrzymanie było bezzasadne. Trudno także uznać, że mamy tu do czynienia z popełnionym wykroczeniem z artykułu 65 KW. Sąd podziela stanowisko składającego zażalenie i w związku z uznaniem bezzasadności zatrzymania zawiadamia prokuraturę i komendanta miejskiego policji w Toruniu, co wynika z przepisów, które należy zastosować w takiej sytuacji. Co to tak właściwie oznacza? Pierwszym takim oczywistym skutkiem tej decyzji jest otwarcie się drogi do możliwości ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie, co wynika bezpośrednio z artykułu 552 KPK i co zostanie przeze mnie wprowadzone w życie, a o skutkach tego dowiecie się za jakiś czas. Sprawa druga to w wyniku tej decyzji temat musi podjąć prokuratura i z tego, co już zdążyłem się dowiedzieć, takie kroki zostały już podjęte, bo po decyzji sądu prokuratura zaczęła wzywać świadków sytuacji w osobach niektórych widzów. Oczywiście jako pokrzywdzonemu będą mi przesyłane informacje, dlatego w tej sprawie możecie się jeszcze spodziewać jednego lub dwóch odcinków. Niestety, i mówię to z nieskrywanym oburzeniem, policja toruńska najwyraźniej postanowiła sięgnąć szczytów bezczelności i wezwać mnie na komendę, by postawić mi zarzut. Wezwanie przyszło przed ogłoszeniem decyzji sądu, ale stawić miałem się już kilka dni po posiedzeniu i absolutnie nikt z Torunia, nawet kilka dni po uznaniu zatrzymania za bezzasadne, mimo posiadanej już wiedzy o tym, co się wydarzyło na posiedzeniu, nie przekazał informacji lokalnej policji, by poinformować mnie, że to już nieaktualne. Niech się chłop przejdzie przecież na komendę. A co tam? Kij z tym, że sąd orzekł jak orzekł. Prokuratura dzień po decyzji sądu
sądu podjęła już czynności w sprawie, a policja kilka dni później stawia mi zarzut z artykułu 65 KW paragraf 2, czyli chodzi o odmowę wylegitymowania, kiedy już od kilku dni wiadomo, że sąd orzekł, że nie musiałem się legitymować, że nie miałem takiego obowiązku i że zatrzymanie w związku z tym było niezasadne. To jest już bezczelność do potęgi. Zaraz mi się przypomniało, jak lata temu była sytuacja z windykatorem, który przyjechał do mnie po pieniądze mimo 2 wyroków sądu, że to firma, którą reprezentował, miała mi zapłacić. Ująłem wtedy chłopa obywatelsko, pultał się mocno, temat ostatecznie zakończył się zapłaceniem mi wszystkich należności i już nigdy się nie pojawił. Materiał odnośnie tamtego spotkania z windykatorem podlinkuję w opisie pod filmem. A tutaj mamy policję, która w kilka dni po pozytywnej dla mnie decyzji sądu stawia mi zarzut, który logicznie, koniecznie w związku z właśnie decyzją sądu nie ma prawa bytu, a na spotkanie z policją miałem się stawić pod groźbą ukarania mnie w przypadku braku stawienia się. Paranoja. Ale to nie koniec, drodzy widzowie, bo wątków związanych z tą sprawą jest bardzo dużo. Mam wrażenie, że już chyba co drugi ze stałych widzów kanału przysłał mi link do tego typu treści znajdujących się na oficjalnych stronach policji, a na które to treści często powołują się różnego rodzaju policyjni blogerzy. No i czytamy tam m.in. takie wypociny na temat tego, kto może być legitymowany. No tak jakoś jakby się kurczą troszkę nie zgadza chyba z tym, co można usłyszeć od sądu. Ale kto by się tam przejmował zbytnio rzeczywistym wyglądem prawa? Piszemy, co tam komuś ślina na język przynosi i już. Ktoś mógłby napisać, że jedno orzeczenie sądu nic nie zmienia. No nie jedno orzeczenie. Takich orzeczeń jest mnóstwo, a różni ludzie do mnie podsyłają decyzje o bezzasadności zatrzymań, albo to brali udział w jakiejś demonstracji, albo ich gdzieś w jakieś miejsce publiczne bez legitymowania nie chciano wpuścić i tak dalej. Argumentacja sądu jest niemal zawsze ta sama. Brak przestępstwa i wykroczenia to nie ma mowy o legitymowaniu, w sensie, że można bez konsekwencji odmówić podania danych. Niektóre odszkodowania sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych za te bzdurne i niestety powtarzalne przez wielu, choć nie przez wszystkich niezgodne z prawem czynności policjantów. Wróćmy na chwilę do pana prezesa PGE Toruń, który to w kilka dni po ukazaniu się pierwszego z 2 poprzednich materiałów w tej sprawie poleciał do radia i nagadał tam właściwie kolejnych bzdur, co możecie zobaczyć, klikając w link przypięty także w komentarzu pod filmem oraz wstawiony w opisie pod filmem. Posłuchajcie fragmentów. To w dzisiejszych czasach chronić taki obiekt, jakim jest elektrociepłownia w Grębocinie, jest szalenie trudno. Tak naprawdę ten obiekt jest chociażby na mapach Google. Można nawet z ukrycia sfilmować go bardzo dokładnie. Można obfotografować dosłownie z każdej strony. No ja rozumiem, że nie można wejść do obiektu, on jest chroniony. Ile tam ochrony? Znaczy jest jakaś grupa ochrony, czy to jest 1-2 ochroniarzy? Jest wynajęta firma zewnętrzna, która jakby zajmuje się tą ochroną. Ma cykliczne patrole dotyczące jakby poszczególnych miejsc na terenie elektrociepłowni. No i dodatkowo rzeczywiście ma zwracać szczególną uwagę na sytuacje dziwne, czy też dziwne zachowania na zewnątrz osób postronnych, które tak naprawdę kręcą się wokół elektrociepłowni. I nie powinni jakby do tego dopuszczać, aby rzeczywiście te osoby robiły tam zdjęcia lub też zachowywały się w jakiś sposób wzbudzający podejrzenia nas wszystkich. Czy ty, chłopie, czasami w tym wywiadzie nie podżegałeś pracowników firmy ochroniarskiej do popełniania przestępstwa, mówiąc publicznie, że pracownicy ochrony nie powinni dopuszczać do zgodnego z prawem działania? Pan prezes jest albo kompletnie niereformowalnym ignorantem, albo jakimś leniwym człowiekiem, który już wiedząc o istnieniu materiału na kanale Audyt Obywatelski, nie zadał sobie trudu sprawdzenia, jak rzeczywiście wygląda prawo w zakresie fotografowania. Pieprzysz, chłopie, głupoty, zmyślasz, katastrofa. Jeżeli ktoś wzbudza nasze podejrzenie i zachowuje się dziwnie, no to niech potem też się nie dziwi, że nasza reakcja będzie szybka, natychmiastowa, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, z kim mamy do czynienia i co ten człowiek i do czego ten człowiek będzie potem zdolny wykorzystać ten materiał, który właśnie nagra, czy też zrobi i w którym miejscu jakby ten materiał potem się ukaże. Ja myślę, że skoro pan Robert
powiedział takie słowa, to też teraz niech się nie zdziwi, że reakcja na to, co sam zrobił, zwyczajnie zaistnieje. Nie dość, że mówił nieprawdę w trakcie naszego spotkania, robił to także zawiadamiając służby, to pan prezes złamał wielokrotnie prawo dotyczące ruchu drogowego. Otóż pan prezes PGE podczas swojej brawurowej interwencji tendencyjnie wjechał cofając na przejście dla pieszych w momencie, kiedy ja już przez nie przechodziłem. Następnie pan prezes między innymi zaparkował, a jakże w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych. Podczas jazdy samochodem używał świateł awaryjnych, używał ich też kompletnie niezasadnie, pozostawiając zaparkowany samochód. No bo przeprowadzał interwencję na podstawie swoich wyimaginowanych praw. Parkując samochód w takim miejscu, na krótkim odcinku drogi łączącym skrzyżowanie z przejazdem kolejowym, stwarzał zagrożenie w ruchu drogowym, zmuszając inne pojazdy do jazdy po lewym pasie na przejściu dla pieszych. Utrudniał ruch wielu pojazdów, których kierowcy musieli się nieźle nakombinować, by przejechać. Pan prezes jak ta święta krowa następnie stawał sobie gdzie popadnie, a to na pasach przejścia dla pieszych, a to na jezdni, wzbudzając niepewność u mijających go kierowców i robił to przez wiele minut, mimo że obok był chodnik, na którym przecież sam stałem. Szkoda, że policja komisariatu Rubinkowo-Toruń jakoś tak nie była skora do podjęcia chociażby próby ogarnięcia podejrzenia o popełnieniu wykroczeń drogowych przez pana prezesa. Zamiast tego zatrzymali kogoś, kto prawa nie łamał, ale tak jak i w przypadku łamania prawa przez ochronę zakładu LG w Biskupicach Podgórnych, tak i w tym przypadku złożyłem zawiadomienie w sprawie numerów na drodze pana prezesa w innej jednostce policji. Kto wie, czy to się nie skończy odebraniem uprawnień panu prezesowi, ale o tym poinformuję w jednym z przyszłych materiałów, tak jak zrobiłem to już częściowo w przypadku ochrony dosłownie wariującej na drodze w Biskupicach Podgórnych. Na marginesie wam wspomnę, że dotarłem, a właściwie jedna z informacji dotarła do mnie, że wprowadzono wytyczne postępowania w przypadku incydentów odnoszących się do obiektów segmentu ciepłownictwa, w szczególności związanym z nagrywaniem obiektów z zewnątrz, których to zakazuje się pracownikom interweniować osobiście oraz podejmować dyskusji z nagrywającym. Info przez ochronę ma wylądować u zarządcy, a ten ma przekazać do ABW oraz do miliona innych ważnych osób, łącznie z ewentualnym utrwalonym na monitoringu postępowaniem nagrywającego. Jak myślicie, że rarytasów to już koniec, widzowie, to grubo się mylicie. Otóż niektórych z was ulubiony pasjonat amatorskiego fotografowania, tego co lubi i może fotografować, tego samego dnia co miała miejsce sytuacja w Toruniu przy PGE, w tym samiuszkim dniu został zatrzymany i przewieziony na policję niejednokrotnie. Najwyraźniej policja postanowiła sama ze sobą się pościgać na absurdalne decyzje i wygadywanie bzdur i mam silne przekonanie, że rubinkowe chłopaki z Torunia, mimo swoich usilnych starań, nie byli w stanie dorównać swojej konkurencji z Inowrocławia. Dlatego, drogi widzu, aby nie przegapić jednego z kolejnych materiałów, to nie zapomnij o tym, żeby subskrybować kanał, podlajkować filmy, które lubisz, a jak masz ochotę, to możesz wesprzeć Audyt Obywatelski. Jednak pamiętaj o tym, że na tym kanale wszystkie materiały są dostępne dla każdego, bez względu na to, czy go stać na ewentualne wspieranie lub czy ma na to chęć. Pozdrawiam.